Witam serdecznie w odcinku 4 playlisty Prometeizm pod tytułem Twórcy Prometeizmu. W poprzednim odcinku przedstawiłem uproszczoną analizę idei prometejskiej i neoprometejskiej. W tym odcinku chciałbym przyjrzeć się idei prometejskiej w kontekście próby odkrycia jej źródła. Spróbujmy odpowiedzieć na dwa pytania. Kto był prawdziwym twórcą tej idei oraz jaki przyświecał mu cel? Na początek odpowiedzmy na pytanie, czy Józef Piłsudski mógł być autorem tej idei, jak twierdzą niektóre źródła. Prometeizm i współczesny neoprometeizm w swoim głównym celu jest skierowany przeciwko Rosji lub aktualnie Federacji Rosyjskiej, a więc przeciwko mocarstwu. Polska w czasach międzywojennych, jak również współcześnie, nie była i nie jest żadnym mocarstwem, a więc już z tego powodu jest wysoce wątpliwe, aby Piłsudski był autorem prometeizmu. Przeciwko mocarstwu może stawać tylko i wyłącznie mocarstwo lub przynajmniej kraj o zbliżonych możliwościach militarnych. Wynika z tego, że prometeizm nie powstał w Polsce, ale być może w jednym z 4 liczących się w tamtym czasie państw, jak Anglia, Stany Zjednoczone, Francja i Niemcy. Krótka uwaga. Wszystkie moje rozważania będę opierał na podstawie historii uznawanej oficjalnie, ale trzeba pamiętać, że historię piszą zwycięzcy i ta prawdziwa może mocno odbiegać od przedstawianych wydarzeń i ich interpretacji. Z tych 4 państw tylko dla 3 prometeizm byłby korzystny w kontekście osłabienia Rosji. Te 3 państwa to Anglia, Niemcy i Stany Zjednoczone. Francja nie może być brana pod uwagę, ponieważ w czasach międzywojennych była sojusznikiem Rosji przeciwko Niemcom. Z kolei Niemcy, będące wyniszczone gospodarczo po przegranej I wojnie światowej, raczej nie były zainteresowane kolejną wojną, na przykład z Rosją. Pozostają więc Anglia i Stany Zjednoczone. Z tych 2 krajów to Stany były najsilniejsze gospodarczo i dysponowały największymi środkami finansowymi po I wojnie światowej. Utworzenie filii prometeizmu w Londynie i w Paryżu mogło być zasłoną dymną ukrywającą prawdziwego wroga Rosji, czyli Stany Zjednoczone. Chociaż Anglia i Stany Zjednoczone tworzyły zawsze jedno wielkie imperium anglosaskie, połączone poprzez wspólne interesy elit bankierskich, to zdecydowanie Stany miały największy potencjał militarno-gospodarczy. Korzystając ze słynnej maksymy Sherlocka Holmesa, po odrzuceniu Francji, Niemiec i Anglii pozostają tylko Stany Zjednoczone, a więc to one musiały być prawdziwym źródłem tej idei. Na potwierdzenie mojego rozumowania zacytuję krótką wypowiedź Andrzeja Brzezieckiego na 2. sympozjum poświęconym polityce zagranicznej RP z 12 marca 2013 roku. Warto zwrócić uwagę, że tak cyniczne imperium jak Stany Zjednoczone w bardzo wielu swoich instytucjach używa jako logo symbolu prometeizmu, czyli pochodni. Radio Swoboda ma pochodnię, National Endowment for Democracy ma pochodnię, Journal of Democracy też ma pochodnię w swoim logo. Jest to czyste nawiązanie do prometeizmu, a jednak trudno powiedzieć, że Amerykanie gdzieś się dla kogoś poświęcali, raczej bardzo pilnują swoich interesów. Chciałbym zwrócić uwagę, że nawet Statua Wolności w Nowym Jorku dzierży w dłoni pochodnię. Powstaje pytanie, co ma wspólnego prometeizm z wolnością Amerykanów? Rosja jest z pewnością rywalem gospodarczym, ale w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych nie jest mocarstwem otwarcie dążącym do panowania nad światem. W czasach międzywojennych Rosja nie stanowiła zagrożenia militarnego dla Stanów Zjednoczonych, a więc obawa przed Rosjanami nie mogła być pretekstem wymyślonego przez Amerykanów prometeizmu. Jedno jest pewne, że w tamtych czasach, jak również współcześnie,
Stany Zjednoczone nie są zainteresowane dobrobytem Rosji i prowadzona przez oba kraje polityka zewnętrzna jest całkowicie sprzeczna. Powstają 3 kolejne pytania. Dlaczego Stany Zjednoczone prowadzą niezmiennie od ponad 100 lat wrogą politykę w stosunku do Rosji? Dlaczego wykorzystywały i wykorzystują nadal w tym celu Polskę? Dlaczego nasze władze posłusznie spełniają życzenia włodarzy zza oceanu? Odpowiedź na pytanie pierwsze można znaleźć w playliście Wiatr ze Wschodu, natomiast odpowiedzi na kolejne 2 pytania nie są takie proste. Odpowiedzią na pytanie drugie może być fakt, że Polska idealnie pasuje do planów prometejskich, gdyż jest blisko Rosji i można jej użyć jako zderzaka strategicznego, jak to twierdzą niektórzy geopolitycy. Nasze małe imperium, jak w wielkiej szachownicy Zbigniewa Brzezińskiego, nie jest żadną figurą, a zaledwie pionkiem, który można zawsze poświęcić dla interesów amerykańskich. Natomiast brak jakiegokolwiek sprzeciwu ze strony naszych władz wynikać może tylko z braku suwerenności, którą zaczęto zabierać nam już co najmniej 100 lat temu. Z rozważań tych wynika wniosek, że twórców idei prometejskiej należy szukać w Stanach Zjednoczonych i to Stany są źródłem utopijnego nurtu hołdowanego przez nasze elity rządzące od ponad 100 lat. Na tym zakończę odcinek 4, w którym wskazałem na źródło powstania ruchu prometejskiego. Serdecznie zapraszam na odcinek 5 pod tytułem Agitatorzy prometeizmu.